Witam. Dzisiaj zaczynam nowy projekt Ladies, która robi na drutach, czyli wszystko w temacie. I przy okazji tego projektu oczywiście pokażę parę nowych rzeczy. W tym odcinku powiem, jak przycinać papier lub folię, którą jest zabezpieczone płótno. A w następnym już mogę zapowiedzieć, że powiem o drukarce do etykiet, nazwijmy to, ale tak naprawdę można wydrukować sobie wszystkie podręczne napisy, a ja wykorzystam do nadrukowania symboli na moje diamenciki. Zaczynamy. Mam nowy zestaw do wyklejania. I co tu się znajduje? Jest oczywiście płótno, jest oczywiście zestaw z koralikami, zestaw do wylepiania, tacka dosyć fajna, tutaj mamy żywicę, długopis, tu się przyda nakładka, ja sobie wykorzystam jak zwykle swoją pincetę wykorzystam, bo lubię. I mam woreczki do przesypywania koralików, diamencików i końcówkę multi. Ja oczywiście skorzystam ze swoich tradycyjnych przyrządów wypróbowanych, a te pójdą na zapas. Tu bardzo chętnie skorzystam z nowej tacki, bo nie będę musiała myć poprzedniej. Jeżeli chodzi o woreczki, powiem, że są bardzo cieniutkie i tych woreczków nie bardzo lubię, ale wykorzystuję za to używane, więc sięgam do mojego pudełka z zapasowymi, twardymi, całkiem fajnymi woreczkami, a z tymi po prostu daję sobie spokój. Do niczego się nie przydadzą. Tutaj za to do tych woreczków wcześniej opisywałam, a w tej chwili to powyrzucam, a będę używać drukarki do etykiet. Ale o tym w następnym odcinku. A tymczasem sprawdźmy, co tam jest. Ściągam gumkę i rozkładam. Oczywiście wałeczek. Myślę, że może się przydać do różnego innego rodzaju, na przykład do zrobienia sobie zawieszki na drzwi i oblepienia tego lub obrobienia szydełkiem. Myślę, że to jeszcze wykorzystam na moim kanale. A tu mam zwinięte płótno, więc jak zwykle sobie odchylam rogi. O, tu widzę, że trochę mi się wygniotło. Przylepiam. Jeżeli mi się nie naprostuje to płótno tak, jakbym chciała, bo poleżało sobie trochę, to je najnormalniej w świecie od lewej strony przetrasuję żelazkiem, żeby nie mieć takiego efektu, bo jednak po wylepieniu to zagięcie nie prostuje się pod ciężarem diamencików, ale jest jeszcze jedna metoda. Skalpel. Biorę sobie nożyk i nie tnę w taki sposób, tylko chcę, żeby mi się to naciągnął ten klej i żeby przywarł, ale jednak, żeby nie zostawały pola bez tego kleju. Więc nacinam sobie na ukos delikatnie. W momencie, kiedy przyczepię, tu nie trzeba, bo tutaj to miejsce, gdzie podchodzi powietrzem, lekko, po prostu robię w nim małe kreseczki.
przylepię. Zobaczmy z drugiej strony. No powiedzmy, tych zagięć tutaj jest więcej. To się robi od zwinięcia w rulon i dlatego to tak brzydko wygląda. Ale tu już widać to miejsce, co ponacinałam. Ono się zaczyna samo prostować. Więc żeby poprawić jakość swojego płótna, ja po prostu to zrobię w więcej miejscach. Tu, gdzie widzę, że mi takie się zrobiły fałdy, po prostu ponacinam. Ale robię to delikatnie, żeby nie przeciąć na wylot. O. Dobra, tu jeszcze może trochę głębiej. Nawet na krzyżyk nie, żeby mi się przypadkiem nie poodpadał ten klej. Dobra, tu mam to. Okej. Tu jeszcze takie mam fałdy niefajne. To sobie odsłonię z tej strony. Jak widać, to płótno wcale nie jest takie aż bardzo delikatne, że uważaj, bo przetniesz. Trochę sobie możemy pozwolić na nim ponacinać. To się nic nie dzieje aż takiego strasznego, ale po prostu nie naciskamy tym skalpelem tak, jakbyśmy chcieli zrobić dziurę w stole. No zobaczymy, jaki będzie efekt. Może jeszcze tu jakieś zagięcie widzę. Właściwie to tak robię też trochę na ślepo, bo światło pada jak pada. Rozprostowuję. Oj, tu mi coś nie chce się fajnie rozprostować. Oczywiście, jak widać, ten papier można sobie przylepiać, odlepiać. Tu się nic z tego powodu nie dzieje. Dlatego wolę kupować obrazy, gdzie widzę, że jest właśnie takim papierem zabezpieczony, a nie folią. Tu jak dotykam, to ja po prostu to czuję, ten wałek. To jest to. Więc tu jeszcze sobie podziałam, ponacinam, żeby było ok. No zobacz, o tak. Teraz jak już przeciągam ręką, to nie czuję, jakby tu było wałka dodatkowego, więc to też jest dużo na wyczucie. Tu jeszcze czuję wybrzuszenie. No tak to wygląda. No, czasami po prostu mają na składzie, zbyt długo trzymają nadrukowane, zanim kupimy. Albo w domu poleży trochę dłużej i to płótno się wypacza przez to, że jest zwinięte. A przecież łatwiej jest trzymać w rulonie niż porozkładane, a później szukać na przykład koralików, które są do czego. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o koraliki, jeżeli chodzi o diamenciki, to tu akurat mam zdjęcie, to samo co płótna i mogę sobie po tym dojść, który zestaw jest do którego płótna, jeżeli chciałabym to porozdzielać. Ale nawet jeżeli nie ma tej specyfikacji i tej kartki, to zazwyczaj jest wtedy nalepione numer, który jest tutaj wydrukowany. Więc nawet po tym numerze jesteśmy w stanie dojść. Tu on jest napisany, ale mówię, jeżeli jest nalepiony, to również tu jest nadrukowany. I po tym dojdziemy, które płótna mamy do których koralików. A zestawy do lepienia
Oczywiście przecież można zmieniać. To nie musi być akurat ten, który jest przypisany do danego płótna. Tu dodatkowo pokażę jeszcze prostowanie za pomocą żelazka. Przeprasowuję płótno, żeby było proste. Tu pod spodem mam normalnie papier. I rozprasowuję, żeby tam się później nic nie działo i żeby ten obraz mi fajnie wyglądał. Tu, jak widać, klej normalnie się odkleja. Mogę nawet sobie poprawiać to w międzyczasie, bo widzę, że tutaj jak się naciągnie, o, są zagięcia. A robimy to po to, żeby jednak to płótno było proste. Tu już jest ok. To teraz jeszcze z pozostałych stron. Pięknie to się prasuje. O, ponacinane, do tego jeszcze wyprasowane i nie powinno być później problemu, że jest krzywo coś na obrazie. Bo jeżeli będą koraliki, to szczerze mówiąc, ja już bym nie ryzykowała prasowania ze względu na to, że diamenciki są plastikowe. I nie chciałabym, żeby coś się działo z tym obrazem, ale jeżeli ktoś zaryzykował, wyprasował po diamencikach, to proszę napisz w komentarzu, jaki był efekt. Bo o ile jestem odważną osobą i lubię próbować różne rzeczy, tak nie lubię bez sensu niszczyć niektórych rzeczy, jeżeli akurat mi się podobają. A ten obraz mi się podoba i bardzo chętnie go wylepię. A Wam pokażę. I tutaj nagrywając to właśnie stwierdziłam, że o maszynce do etykiet i jak sobie sortuję moje diamenciki i jak używam tej maszynki, zrobię Wam kolejny odcinek, a tu pokażę co innego. I w tym odcinku pokażę, jak ucinam sobie kawałki tutaj na płótnie. Bo padło kiedyś takie pytanie, a że już jakiś czas mnie tu nie było, to czuję się zobowiązana na to odpowiedzieć. Do wycinania papieru ja używam najczęściej nożyczek, wbrew pozorom. Wcale nie skalpela. Bo ja wylepiam w taki sposób, że zaczynam od którejś krawędzi, więc w momencie, kiedy sobie, powiedzmy, zagnę kawałek, staram się to robić równo wobec linii, którą mam do wylepienia. Może teraz niekoniecznie mi to tak wyszło ładnie. Tu może troszeczkę poprawię. To wtedy mogę wziąć, odchylić i według tej linii, którą sobie tutaj zagięłam, normalnie wyciąć, nawet i do końca, a to z powrotem przylepić. I wtedy, jeżeli tu wylepiam, czy z tej, czy z drugiej strony, mogę sobie zagiąć ten kawałek, odciąć go później nożyczkami lub z powrotem przylepić i nic mi się wtedy nie dzieje. Ale padło pytanie o skalpel. Jak to wycinać, żeby nie uszkodzić płótna? Oczywiście pokazałam przed chwilą, jak robię, jeżeli chodzi o klej, który jest na płótnie i że nic się nie dzieje, jeżeli przecinam. Dokładnie taka sama metoda jest, jeżeli chodzi o wycinanie
tutaj papieru. Po prostu przyciskam i ciągnę. Nie robię tego aż tak strasznie, ale proszę bardzo, jest elegancko. Oczywiście mogę przyłożyć sobie do tego metalową linijkę i tą linijką wymierzyć sobie równe pola, uważać na palce i przy linijce pociągnąć, jakbym rysowała ołówkiem, i tu też w tym momencie, i to też mi się pięknie odrywa, a później mogę przylepić. Ale pytanie tak naprawdę padło o taką folię, więc ja wyciągnęłam mój obraz, który jest tak naprawdę instruktażowym i był testowany do innych rzeczy, ale jeszcze go nie zdążyłam wyrzucić, bo jak widać przydaje się, a nie mam innych obrazów z taką folią. Więc wypróbuję w miejscu, na przykład tu z tej strony. Biorę skalpel. Oczywiście ja bym używała nożyczek i przycinała dokładnie w taki sam sposób. Ewentualnie używała do tego magnesów, tak jak kiedyś pokazywałam, już z tymi magnesami, że wystarczy, że odegnę tą folię, przyłożę sobie magnesik z góry, przyłożę sobie magnesik z dołu i w tym momencie ta folia jest odgięta, nie wraca mi i mogę swobodnie pracować sobie na tym płótnie i tu wylepiać. A po skończeniu po prostu zabieram magnesy i folia wraca na miejsce. Ale jeżeli jednak chcę odciąć tą folię, bo chcę i już, to wcale to się nie różni od odcinania w tym momencie papieru. Po prostu przyciskam i rysuję jak ołówkiem, dosłownie z takim samym naciskiem. Bo gdy odłożę, tu mam oderwany ten kawałek równiusieńko w tym miejscu, w którym przycinałam. Kleju nie uszkadzam, gdyż ten klej, nawet jeżeli ma linie przecięte przez skalpelek, to nie robi wielkiej krzywdy dla płótna, gdyż płótno jest wystarczająco grube. A nacisk stosujemy mniej więcej taki, jak robimy rysunek ołówkiem, czy linie, które rysujemy na kartce papieru. Dosłownie to jest taki nacisk. Nie za mocno, nie za słabo, bo jak za mocno ołówek naciśniemy, to się łamie, a tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby aż ścisnąć z całej siły, wystarczy tylko lekko. Na dzisiaj to tyle. W następnej części opowiem, jak przygotowuję diamenciki do pracy i o maszynce do drukowania symboli. Jeżeli Ciebie to interesuje, zachęcam do subskrypcji, jeżeli jej jeszcze nie masz, by nie przegapić następnych odcinków. Zawsze też możesz mnie odwiedzić na Facebooku i na Instagramie pod taką samą nazwą jak ten kanał. Linki do zakupionych przeze mnie rzeczy użytych w tym filmie znajdziesz w opisie na dole. Zapraszam. Korzystam z AliExpress, dlatego pokazuję akurat tę stronę, gdzie zakupiłam. A wyświetla się, że reklama płatna ze względu na to, że chcę mieć święty spokój, jeżeli chodzi o wszelkie prawne aspekty. I nie chcę być posądzona o cokolwiek, że robię na lewo. To taka mała dygresja, a ja dziękuję za dzisiaj. Pochwal się w komentarzu, co właśnie Ty wylepiasz, albo na co masz ochotę. Również chętnie odpowiem na wszelkie pytania. Zapraszam więc po
więcej.